No cześć, witam Was w jakże oczekiwanym przez większość modelarzy unboxingu. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaproponować unboxing właśnie oto tego nowego modelu Spico. Jest to świeżutka nowość. Czekałem około 1,5 roku i się w końcu doczekałem. Dojechał, więc zajrzymy sobie do pudełka, zobaczymy co jest w środku i od razu może pokażę numer katalogowy tego zestawu 51452. Jest to EN57 z 5. epoki, oczywiście zarząd PKP i jest wyposażony w firmowy dekoder dźwięku. I zajrzymy sobie teraz do opakowania. Opakowanie, jak widzicie, dosyć spore. I w opakowaniu mamy tak: woreczek z instrukcjami, zaraz omówię, a w środku styropianowa taka wytłoczka, przykrycie takiej grubej jakby folii, taka coś a la Plexa. I tutaj mamy właśnie cały model. Ja może to ściągnę całkiem, będzie nam wygodniej. Tak się prezentuje model. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo części. Wygląda na to, że to są zgarniacze z miejscami na sprzęgi, widzę. Tutaj są jeszcze sprzęgi zwykłe oraz taki sprzęg, który pozwala na pracę w podwójnej trakcji, więc żeby połączyć dwie takie jednostki ze sobą. Jeżeli chodzi o części, więcej nie ma. Przemyślana jest ta wytłoczka, powiem Wam szczerze. Tutaj jest na przykład miejsce na palce, żeby swobodnie chycić w każdym miejscu. Pomylić też za bardzo się nie można, bo każda część ma tutaj swój kształt. No i mamy człon B, A i człon z silnikiem. Już pokazujemy. Lecimy może na początek ten. Od spodu mamy też folię i tak się on prezentuje. Powiem Wam szczerze, piękna robota. Ryflowane. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Poręcze są przestrzenne. Wszystko jest przestrzenne. Bardzo fajnie. Napis wycieraczki przestrzenne, nawet lusterka, zobaczcie. Trąbki też są przestrzenne. To już nie jest to co kiedyś. One są przestrzenne, to nie są takie przylepione placki. Bardzo ładnie jest to wykonane. Progi już pomalowane, więc nie będę musiał tego robić. Co najwyżej delikatnie czarną farbą, żeby zaimitować przetarcie. No i mamy wózki. Sprzęgów tutaj nie montuję. Podwozie, powiem szczerze, dosyć szczegółowo wykonane. Nie wiem, czy mi się to uda uchwycić. Może odsunę to opakowanie troszeczkę dalej. O, zobaczcie ile tutaj jest przestrzennych rzeczy. Więc jest to dość dokładnie zrobione. Fajnie. Szczegóły. Kolejny wózek i sprzęg, który oczywiście służy do przesyłania prądu w jedną i w drugą stronę prawdopodobnie, bo z tej strony mamy światła, więc musi to jakoś działać. Co więcej, tutaj nawet zostało odwzorowane właśnie połączenie członów. Jest przejście. To jest ta część, którą będziemy często widywać na makiecie, jeżeli mamy bardzo ostre łuki, ale nic się na to nie poradzi, ten skład musi jakoś skręcać. Tak, fajnie. Napisy też sześciutko widać, spróbuję to przybliżyć. Wrocław Główny. Miejsc 56.
legendarna dwójka, bardzo ładnie. Sam ten model, ważyłem go, słuchajcie, waży 180 gram, sporo, aczkolwiek tutaj nie mamy żadnego silniczka w środku, są tylko po prostu same wózki, buda. Dach też bardzo ładnie wykonany i to jest jeden człon B i drugi człon jest identyczny, więc nie będziemy go omawiać. Powiem tylko jeszcze, że wnętrza wagoników, nie wiem czy uda mi się tutaj podświetlić to lampą, o, udało się, zobaczcie. To jest mankament, na który chyba narzekają wszyscy, jeżeli chodzi o wykonanie. Mamy niepomalowane siedzenia na czerwono. Widziałem już unboxingi, bądź też wersje, gdzie już sobie niektórzy pomalowali. Ja chyba tego nie będę robił, nie przeszkadza mi aż to tak bardzo. Aczkolwiek warto na to zwrócić uwagę, że ten element mógłby zostać pomalowany. Podejrzewam, że nie kosztowałoby to firmę Pico zbyt wiele, ale zyskałoby na realizmie, no i pewnie na cenie, podejrzewam też. I mamy człon z silnikiem. Naprawdę, słuchajcie, kawał klocka. Też zważyłem, waży 480 gram, to jest niewiele mniej niż moje ST44 od Rocco. Piękna robota, po prostu fantastycznie odzorowany dach. Pantografy jak najbardziej sprawne. Tutaj mamy oczywiście przejście do kolejnych członów i słuchajcie, silnik. Silnik jest umiejscowiony w tym miejscu, więc nie wiem na ile to jest realnie odwzorowana ta część podwozia i troszeczkę jest podniesiony, ja to spróbuję pokazać. Troszeczkę jest podniesiona podłoga w tym miejscu, no bo niestety gdzieś musi się ten silniczek schować. Oczywiście w trakcie normalnej zabawy tego nie widać, ale generalnie możecie zaobserwować, że tam jest delikatnie podniesiona podłoga i taka jest właśnie konsekwencja rozwiązania, że to ma po prostu jeździć. Także tak wygląda człon. Dosyć ciężki. Oczywiście z każdej strony są też gniazda. Zaraz pokażę, jak te gniazda łączyć, bo mało kto to pokazuje, nie każdy to wie. Ja też pierwszy raz jak to łączyłem, to się bałem, że niechcąco coś uszkodzę i będzie lipa. Co jeszcze dodatkowego jest w tym opakowaniu? Ulotka standardowo, to nikogo pewnie nie będzie interesowało. Spis części w 3 językach, jak rozłożyć obudowę i tak dalej. To się też może przydać dla osób, które chcą pomalować siedzenia. O, proszę bardzo. Gdzieś tu jest narysowane umiejscowienie silnika. Gdzież to było? O, jest. Widzę. O, zobaczcie. Widzicie? W tym miejscu. Tu jest silniczek umieszczony w tym miejscu. Częściowo pod podłogą, a częściowo już we wnętrzu wagoniku. Nad nią leci listwa. I to wszystko. Tak to wygląda. Spis części. Potem mamy historia modelu. I co najważniejsze, co mnie interesuje najbardziej, mamy tutaj spis wszystkich CV-ek, które są zaprogramowane w dekoderze, jak i na dole jest lista funkcji dekodera. Zobaczcie, jest tego całkiem sporo, 28 funkcji. Naprawdę dekoder wypasiony. Na temat dekodera i jego funkcji będę kręcił zupełnie osobny odcinek, bo tego jest po prostu za dużo, a chcę się do tego przygotować, żeby Wam to fajnie, porządnie pokazać. Jeszcze chciałem szybciutko wrócić do sprawy łączenia członów. Mało kto to pokazuje, więc ja to raz, dwa zrobię. Tutaj jak widzicie mamy człon męski obok żeński i po prostu co robimy? Staramy się wsunąć delikatnie jeden w drugi do kliknięcia charakterystycznego. Zsuwamy i mamy człon połączony. Zobaczcie, widzicie? I teraz, żeby to rozłączyć, po prostu trzeba to delikatnie podciągnąć i to się rozczepia. Nie wiem, na ile to połączenie jest trwałe.
To się okaże z czasem, ale prawdopodobnie takie same połączenia są stosowane w ET41. Nie słyszałem, żeby ktoś na to narzekał, więc mniej więcej tak to działa. I witam na przejeździe na makiecie, ale jeszcze jedną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, to to, że jeżeli mamy te człony niepołączone, to zobaczcie, jest zero reakcji. Podejrzewam, że te człony zamykają obwód dekodera w jakiś tam sposób i bez nich po prostu lokomotywa nie pojedzie. Spróbujmy połączyć. Najpierw jeden, potem drugi i zobaczcie, teraz jedzie. No to cóż, podnieśmy sobie pantografy, żeby było ciekawiej i przejedźmy się po makiecie. Może być w tą stronę. Najpierw powoli. Zwróćcie uwagę, jak się składa do łuków ten zespół trakcyjny. Troszeczkę to widać. Lepiej wygląda, jak patrzymy od wewnętrznej strony, ale zdecydowanie gorzej od zewnętrznej. Zaraz spróbuję to pokazać. Nie mówię, że to jest jakiś mankament modeli, bo po prostu inaczej tak się nie da tego zrealizować. Te modele muszą jeździć na ciasnych łukach. Jeśli chcielibyśmy się pobawić w ten sposób, żeby tego nie oglądać, no to zostaje nam jedynie makieta modułowa, gdzie tych zakrętów naprawdę jest niewiele i wtedy to wygląda obłędnie. Ja się przeniosę tutaj na ten łuk, żebyście zobaczyli. No nie wygląda to pięknie, ale też jakoś nie razi. Przyzwyczailiśmy się już, myślę, nawet w przypadku zwyczajnych, długich wagonów typu Y, czy też piętrowe wagony, są one długie i naprawdę, jeżeli chodzi o składanie się na łukach, to chyba nie ma innego wyjścia. Producenci muszą w ten, a nie inny sposób postępować. Teraz przejedziemy się troszeczkę szybciej. Ja sobie tylko zwiększę, przestawię sobie kamerę, zwiększę sobie prędkość tam na full i zobaczymy, jak szybko jeździ. I zaraz jeszcze coś powiem o prędkości maksymalnej tego modelu. Te człony są dosyć ciężkie, więc nic się tutaj nie wykoleja. Fajnie to wszystko jest prowadzone po torach. Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze takich z bliska takich najazdów. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda na prostym odcinku torów. Super. Słuchajcie, jeszcze jedna taka szybciutka uwaga. W tym modelu chyba zabudowany jest jakiś porządny system podtrzymywania
napięcia, prądu, czegokolwiek, energii w każdym bądź razie, ponieważ nie zdarzyło się to jeszcze w żadnym moim modelu, a tutaj jest tak, że jeżeli pociąg jedzie, zobaczcie, ja nacisnę stop awaryjny, zobaczcie, jak ten pociąg długo jeszcze jedzie. Teraz dopiero się zatrzymuje, po jakichś 2 sekundach. Normalnie to się nie zdarza. Uruchamiam jeszcze raz i choćby nawet, zobaczcie, jak długo się światła palą. Naciskam stop awaryjny. Raz, 2, 3, 4. No akurat światła aż 4 sekundy podtrzymuje, bo to pewnie jest uzależnione od tego, czy lokomotywa jedzie, czy nie, bo wiadomo, że wtedy więcej prądu pobiera i szybciej rozładowuje ten system podtrzymywania energii. Dla porównania pokażę 7, jak to wygląda. Jedzie 7. Naciskam stop i patrzcie, co się dzieje. Stop. Momentalnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że uważam, że to jest bardzo dobra rzecz w tym modelu i na pewno uchroni nas w większej części przed spadkami napięć, brudnymi torami i tak dalej. Także to tyle, jeżeli chodzi jeszcze o taką techniczną rzecz. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, jest ona ustawiona na 110 km/h. Wiem, bo porównywałem ją z inną lokomotywą, którą mam już wyprofilowaną na taką prędkość. Jedyne, co będę musiał zmienić, to bezwładność hamowania i przyspieszania, ponieważ jak dla mnie ona za szybko hamuje, za szybko przyspiesza. Jeżeli chodzi o funkcje, bo nie wiem, czy wspomniałem, posiada ona 28 funkcji i żeby obsłużyć wszystkie 28 funkcji, należy mieć zaktualizowanego Multimouse'a do najnowszej wersji. W przeciwnym wypadku nie będzie dostępu do tych wysokich numerów funkcji. To cóż, mam nadzieję, że unboxing się podobał. W przyszłym odcinku zajmiemy się już tylko i wyłącznie pokazaniem poszczególnych funkcji. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już ten odcinek się pojawi, ponieważ chcę go przygotować porządnie, pokazać wszystkie funkcje, więc trzymajcie się gorąco. Cześć.